Od czego zacząć remont dachu? Zanim przystąpimy do remontu dachu, czy zatrudnimy ekipę, która go fachowo przeprowadzi, powinniśmy dopilnować wszelkich formalności prawnych z tym związanych. To od tego tak naprawdę rozpoczyna się każda naprawa dachu. Niemniej warto jeszcze na tym etapie skontaktować się z firmą zajmującą się remontami dachów. Jej specjalista podpowie nie tylko, jakie prace będą potrzebne, ale również jakie formalności będą wymagane do przeprowadzenia remontu. Remont dachu, czyli co konkretnie? Remont dachu przeprowadzony może zostać na różne sposoby. Uszkodzeniu mogły ulec np. poszycie dachu, które zaczęło przeciekać. W niektórych przypadkach uszkodzeniu mogły ulec także konstrukcje więźby dachowej. Remont dachu polegać może także na wymianie pokrycia dachowego, np. na inny kolor lub materiał. Wiele osób decyduje się również na zmianę przestrzeni pod dachem na poddasze użytkowe. Przed podjęciem ostatecznej decyzji co do remontu i przystąpieniem do prac przy przebudowie należy skonsultować się ze specjalistą, rzeczoznawcą. Nie tylko oceni, jak powinien przebiegać remont, czy wystarczy wymiana pokrycia, czy może uszkodzeniu uległa więźba dachowa, czyli jego konstrukcja, ale doradzi także w zakresie rozwiązań, jakie będą najlepsze w konkretnym przypadku. Zweryfikuje również, czy planowane zmiany są możliwe do przeprowadzenia, a w razie potrzeby zaproponuje alternatywne rozwiązania. Remont dachu, zgłoszenie budowy. Jeśli już wiemy, jakie prace będą konieczne przy remoncie lub przebudowie dachu, należy zgłosić to w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu, a konkretnie w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym. Należy pamiętać, że inwestor jest zobowiązany do zgłoszenia przynajmniej 30 dni przed rozpoczęciem prac. W dokumentacji, którą przekazuje się do właściwego urzędu, należy wskazać rodzaj i zakres prac, a także termin i sposób ich przeprowadzenia. Do dokumentacji powinno być również dołączone oświadczenie o prawie dysponowania daną nieruchomością na cele budowlane. Jeśli w ciągu 30 dni nie otrzymaliśmy sprzeciwu w postaci decyzji administracyjnej, można rozpocząć pracę. Zgłoszenie takie ważne jest przez 2 lata. Remont musi zostać ukończony w ciągu 24 miesięcy od określonej daty jej rozpoczęcia. Zgłoszenie to pozwala nie tylko na wymianę pokrycia dachowego, lecz także na inne remonty i prace modernizacyjne, np. docieplenie dachu, naprawę więźby dachowej czy wymiany systemu rynnowego. Przebudowa dachu, pozwolenie na budowę. Może się jednak okazać, że remont dachu będzie wymagał znacznie poważniejszych prac i konieczna będzie przebudowa dachu. Wówczas konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Dotyczy to również wszelkiego rodzaju przebudowy dachu, wymiany więźby, podwyższenia budynku, zmiany funkcji poddasza czy wstawienia okien połaciowych. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć projekt budowlany, który będzie zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub z decyzją o warunkach zabudowy w przypadku braku takiego planu. Projekt należy dołączyć do wniosku w 4 egzemplarzach. Potrzebne jest także oświadczenie o prawie do dysponowania określoną nieruchomością na cele budowlane. W tym odcinku to już wszystko. Ja zapraszam Cię na kolejny odcinek wideobloga i do zobaczenia w następnym odcinku.